Cześć, sympatyczni moi goście. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. Dzisiaj następne nasze spotkanie, jak widzicie w tytule pH. Będziemy mówić o pH. Generalnie ten skrót pH oznacza potencja hydrogenii, czyli potencjał jonów wodorowych, dodatnich jonów wodorowych, czyli wyobraźcie sobie, duża literka H plus, H plus. E, Dlaczego o tych jonach mowa? Dlaczego o tym pH? Dlatego, że te jony wodorowe, które są obecne w naszym organizmie, mówią o stopniu zakwaszenia tego organizmu, albo o stopniu alkaliczności, zasadowości, albo o stopniu zakwaszenia. Im więcej tych jonów wodorowych, H+, dodatnich, tym większy stopień zakwaszenia, czyli przesuwanie się tego pH z poziomu alkalicznego w stronę po prostu kwasowości, zwiększonej kwasowości. A więc jest problem w tym, żeby w miarę możliwości, w miarę często, w miarę o czasie usuwać nadmiar tych jonów, bo całości tych jonów nigdy nie usuniemy, a one przede wszystkim również wpływają na przykład na odczucia bólowe, bo często wtedy, kiedy mamy jakieś bóle, to oznacza to, że te jony wodorowe drażnią końcówki nerwowe, po prostu naszych, no tam gdzie one są, te zakończenia nerwowe, drażniąc, wywołują po prostu ból. I to jest podstawowa rzecz, ale jednocześnie im więcej tych jonów dodatnich, tym mniej tlenu w organizmie. I to, czego mnie uczyli niemieccy lekarze swego czasu, każdy ból to jest krzyk komórki za tlenem, czyli za mało tlenu, czyli zakwaszenie organizmu, za dużo jonów w tych wodorowych. I teraz, w jaki sposób, bo obiecałem Wam w jednej z poprzednich audycji, czyli z audycji o tym, że jak to rozumieć, bo mam problemy ze zrozumieniem, w jaki sposób można po prostu mierzyć pH, znaczy stwierdzić, czy jestem zakwaszony, czy nie jestem zakwaszony. Postaram się Wam zamieścić dla chętnych, którzy do mnie napiszą, pod treścią, ewentualnie tego podopisem tej audycji podam Wam, że tak powiem, dostęp do mnie, na przykład na Messenger, chociażby i będę w stanie wysłać każdemu zainteresowanemu taką tabelę. Nie wiem, czy akurat tutaj znajdę, czy też nie. To jest akurat w mojej książce. Za chwileczkę, chyba tutaj troszeczkę dalej. Momencik. O, mam tutaj taką tabelę. Sprawdź stopień zakwaszenia organizmu i tutaj cały szereg pytań wyskalowane i kiedy sumujecie ewentualnie te swoje wyniki tego prostego badania ankiety, to będziecie widzieli, czy to jest, czy macie, w jakim stanie jest teraz organizm, czy jest to zakwaszenie, czy też nie, w jakim stopniu, czy to już jest bardzo niebezpieczne, czy mniej niebezpieczne i tak dalej. Ale z drugiej strony warto mierzyć pH moczu. Dlaczego moczu? Dlatego, że mocz jest obrazem tego, co mamy w organizmie. Pamiętajcie o tym, że nasze komórki naszego organizmu pływają jak ryby w oceanie, jak dziecko w wodach płodowych. Wielokrotnie to tłumaczę na szkoleniach, na prelekcjach moich, tutaj podczas tych naszych spotkań. I komórka, tak jako jakby oddzielny twór, taki mikro czy nanokosmos, wydala do wód dla siebie zewnętrznych, czyli do tak zwanego interstytium, czyli do przestrzeni międzykomórkowych, wszystkie swoje metabolity. W jednym z odcinków naszych audycjach, w jednej z naszych audycji mówiłem o tym, że komórka poci się, komórka robi siusiu, komórka robi kubkę, ale również z tej przestrzeni, tak jak ryby, pobierają pokarm, wszystkie składniki pokarmowe poprzez tak zwane pompy jonowe, czyli na powierzchni, na błonie komórkowej, która jest jednocześnie mózgiem komórki. Nie jądro komórkowe jest mózgiem komórki, absolutnie, tylko błona komórkowa jest takim mózgiem komórki, która analizuje, o, to nie jest właściwa substancja, to jest właściwa substancja, zobaczymy właściwe proporcje, będę pobierać i tak dalej, i tak dalej. A więc te komórki tej przestrzeni pobierają odpowiednie składniki odżywcze, albo takie, które one tam mają, wydalają do tej przestrzeni metabolity, organizm sobie z tym świetnie poradzi, ocean też sobie poradzi.
ze zwierzętami, również ze zwłokami tych zwierząt, zutylizowane one zostaną, rozpuszczone, nie ma zatrucia ani stawu, ani rzek, ani jeziora, powiedzmy tym, co tam się dzieje, jakimiś odpadami zwierzęcymi. Natomiast to człowiek, wprowadzając chemię, sprowadzając swoje odpady, plastik, nie plastik, te wszystkie substancje, kilkadziesiąt tysięcy substancji, które wyprodukował, to on jest niszczycielem akurat tych wód, przyczyną zanieczyszczenia i tak dalej. A więc w takim razie to, co się dzieje w tych przestrzeniach międzykomórkowych, czyli coś, na przykład te przestrzenie są zakwaszone i te przestrzenie są oczyszczane, między innymi przez nerki, krew jest oczyszczana przez nerki, jest filtrowana krew przez nerki i do moczu są usuwane wszystkie te różnego rodzaju zanieczyszczenia w postaci toksyn, a wszystkie toksyny mają tak naprawdę mówiąc charakter kwasów. I badając pH porannego moczu, możemy po prostu stwierdzić, jaki jest w takim razie potencjalnie pH tych przestrzeni międzykomórkowych, czyli możemy wysnuć pewne wnioski. W jaki sposób możemy badać to pH porannego moczu? No przy pomocy takich na przykład papierków, różne są papierki, nie wiem czy w tej chwili w aptekach są, ale innego typu na przykład chodzi tylko o to, żeby można było zbadać pH porannego moczu. Możecie również takie papierki otrzymać w sklepach akwarystycznych. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie, którzy posiadają akwaria, oni badają pH wody w swoim akwarium, bo jeżeli woda będzie na przykład kwaśna, to rybki będą owszem pływać, ale do góry brzuszkami, tak jak nasze komórki. A więc w takim razie pH tej wody akwariowej powinna być na wysokim poziomie pH, nawet powyżej 8, 8,2, 8,4, jak wód oceanicznych. Taka ma być woda. Dla ryb to jest prawidłowe. Dla roślin, które są posadzone w akwariach, to jest prawidłowe. I jak to jest? Mogę zadać następne pytanie, którego nie zadałem akurat w audycji, że o zrozumieniu, mam problemy ze zrozumieniem. No właśnie, dla rybek, dla roślin akwariowych służy wysokie pH, 8,2, 8,4 jeszcze raz powtarzam. Natomiast nam zakwaszenie nie grozi. I to, że jestem zakwaszony, to mi niczym nie grozi. I tak dalej. Kwaśne deszcze, które padają na moje ciało, niczym mi nie grożą. Murom nie grożą, lasom nie grożą, glebie nie grożą i tak dalej, i tak dalej. W razie czego po prostu odnoszę się do mojej tej audycji, jak to rozumieć. I teraz tak, a więc mamy takie papierki. Co w tych papierkach jest? Jest oczywiście tutaj, to są papierki lakmusowe, w tym przypadku, jak widzicie, taka typówka, żółte papierki i jest skala barwna z dostosowaną odpowiednią numeracją słuchajcie, od 5,2, 5,5, 5,8 i tak dalej do 7, 7,2, 7,4. Należy zwilżyć taki papierek niewielką ilością moczu, środkowy strumień, a więc po prostu siusiamy troszeczkę, opuszczamy tego moczu, identycznie tak jakbyśmy szli do laboratorium, w celu, a więc po prostu mamy przygotować jakiś niewielki pojemniczek moczu, więc pierwszą tą porcję, że tak powiem, przepraszam za kolokwializmy, opuszczamy, nie siusiamy ostatnią porcją, tylko tą środkową i wówczas taki papierek zmieni swoją barwę. Ja nieraz radzę, bo to są papierki takiej szerokości, że można je przeciąć wzdłuż na pół, później wykorzystać pół tego papierka, 1/3. One nie są jakieś szalenie drogie, absolutnie. W zależności od źródła to może kilkanaście złotych, akurat taka książeczka kosztuje, starczy na długo. I wówczas pasek, jak powiedziałem, zmienia barwę i wówczas patrzymy, co to oznacza, ta barwa. Czy to jest 7,4, 7,2, 7,0, a może 6,5, a może 5,2, a może ten pasek już nie jest nawet żółty, tak jak tutaj, tylko biały, prawie lekko zażółcony, czyli już jest poniżej 5, 4,8, może 4,5 i to jest dopiero wówczas problem. I teraz wszystkie te barwy od tej żółtej do lekko zielonej świadczą o tym, że jesteśmy po prostu zakwaszeni w różnym stopniu. Natomiast chodzi o to,
żeby u zdrowego człowieka, ale zaraz będę jeszcze miał tutaj uwagę, u zdrowego człowieka to pH porannego moczu powinno być 7,4. To tyle. I teraz z tym, że oczywiście jednorazowy pomiar pH takiego moczu może być po prostu zafałszowany nieco. Dlaczego? Dlatego, że na przykład wieczorem zjedliśmy sobie na noc twarożek, czyli białko, a białko silnie zakwasza. A przy okazji taka podpowiedź, bo nam się wtłacza do głów jakieś bzdury niejednokrotnie, a więc mówi się, no tak, ale twaróg na przykład jest produkowany z mleka, a mleko zawiera wapń, więc w związku z tym zjedzenie twarogu to przecież jest bardzo dobre, jest to bardzo dobre oddziaływanie na organizm, bo zawiera wapń. No niestety, przepraszam bardzo, ale nie bardzo, bo przede wszystkim w mleku surowym jest wapń, który jest łatwo przyswajalny dla organizmu. Natomiast jeżeli mleko pasteryzujemy, a pasteryzuje się mleko przed przemianą po prostu na twaróg i w dodatku podczas tworzenia się tak zwanych skrzepów twarogowych, skrzepu twarogowego, wapń, który jest zawarty w surowym mleku, niestety przychodzi do serwatki, a w samym twarogu niewiele go zostaje. To są śladowe ilości, natomiast taki twaróg jest koncentratem białkowym. A jeżeli białko nie zostanie zrównoważone minerałami i nie zostanie zrównoważone witaminami różnego rodzaju, bo to wszystko jest potrzebne do strawienia tego białka w całości, to białko, nadmiar białka będzie po prostu gnił w naszych trzewiach i będzie zakwaszał nasz organizm. A jeżeli w dodatku połączymy ten twarożek z cukrem albo z owocami na przykład, to będzie tragedia dla układu pokarmowego. Jeżeli to się zdarza raz na jakiś czas, to nie ma tutaj jakichś problemów. Natomiast jeżeli to permanentnie stosujemy, to jest najprostsza droga naprawdę do wywołania różnego rodzaju niedomagań, po prostu chorób, po prostu wynikających z zakwaszenia, silnego zakwaszenia po prostu organizmu. Więc taki twaróg nabiera cech kwasotwórczych, ale to tak poza nawiasem tego na marginesie tej całej audycji. I teraz, a więc warto na przykład robić takie pomiary w ciągu tygodnia, codziennie rano, na czczo, tak jakbyśmy oddawali mocz do laboratorium i notujemy sobie każdego dnia wyniki i stwierdzamy, jakaś, powiedzmy, taka średnia. No i wyjdzie na przykład, załóżmy 6,2. To oznacza, że jesteśmy jednak zakwaszeni. I teraz słuchajcie, wielokrotnie o tym mówiłem, skala pH, skala potencja hydrogenii, potencjału jonów wodorowych jest skalą logarytmiczną. To znaczy w tej skali jednostki wzrastają inaczej niż w skali liniowej. W skali liniowej mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, czyli jest wzrost o 1 lub zmniejszenie się o 1, 5, 4, 3 i tak dalej. Natomiast w skali logarytmicznej na przykład mamy 5, 6, 7, 8. Albo odwrotnie, 8, 7, 6, 5, czyli jeżeli mamy siódemkę i mamy później szóstkę, to szóstka jest 10 razy silniejszym kwasem od siódemki. Dalej, piątka jest 10 razy silniejszym kwasem od szóstki, ale tu się teraz, jeżeli porównamy piątkę z siódemką, to w związku z tym pH 5 będzie 100 razy silniejszym kwasem od pH 7. Dlaczego? Dlatego, że jest 10 razy 10. 100 razy. Czyli inaczej, jeżeli na przykład dałbym wam w ręce, no nie wam, tylko komuś, kto jest wielkim sceptykiem, na przykład przemądrzałym, więc ja nieraz podaję na przykład, mówię, słuchaj stary, dam ci 2 pręty metalowe w ręce. W jedną rękę pręt metalowy o temperaturze 20 stopni, a w drugą rękę pręt tylko o temperaturze tylko 10 razy większej. No więc szybko on liczy. No ale to będzie 200 stopni. Ja mówię, no 200, to tylko 10 razy. Mówiłeś, że 10 razy to jest niewiele. No to mówię ci, 10 razy więcej, tak? No to mi się ten pręt do ręki przyklei. Aha, przyklei ci się do ręki. No pewnie, że się przyklei. To jest 200 stopni. To już nie ma żartów. Oparzenie, bardzo silne oparzenie i koniec, kropka. Więc zwróćcie uwagę na te aspekty.
że ach, tak niewiele. A teraz popatrzcie, odnieśmy to do temperatury ludzkiego ciała. 36 i tam powiedzmy 63 setne. Przeciętna temperatura ludzkiego ciała, tam się przyjmuje 36,7, mniejsza z tym w tej chwili, i ta temperatura wzrosła do 38. Zaledwie o 1,4 stopnia. Już to wywołuje niepokój, czy jeszcze nie ma niepokoju? A jeżeli wzrośnie temperatura do 39 stopni, czyli o 2,4 stopnia w stosunku do normalnej temperatury, to co? Co robimy? Idziemy do lekarza, wołamy pogotowie, robimy larum, bo rośnie błyskawicznie temperatura. 39 stopni to już to nie jest stan podgorączkowy, to nie jest 37,7 na przykład, dziesiątych. O 1 stopień więcej. Stan podgorączkowy to jest silna gorączka, ale to już mniejsza z tym. A więc jest istotne, żeby zbadać to pH porannego moczu. Jeszcze raz powtarzam to, żeby było widać wyraźniej. Kilka razy w ciągu tygodnia wyprowadzić pewną średnią i tak dalej. I teraz chcę tylko powiedzieć o jednej bardzo ciekawej rzeczy. Od razu chcę zaznaczyć, że lepiej byłoby, żebyście mieli na przykład te paski w o takim kolorze, a więc żebyście byli lekko zakwaszeni. Niech to będzie 6,5, 6,4, a nawet 5, 2 na załóżmy. Bo natomiast, jeżeli u kogoś by wystąpiły takie kolorowe paseczki, 7,4 na przykład mocny granat, to można wysnuć dwa wnioski. Albo człowiek jest wybitnie zdrowy, miałem 2 razy takie tylko przypadki na kilkaset pomiarów, które zrobiłem u kilkuset osób. Przeważnie u tych wszystkich osób to były o takie te żółto-zielone i tylko 2 osób to były granatowe paski. Między innymi raz u jednej takiej starszej pani na wsi, taka przesympatyczna, starsza pani, e, z bardzo fajnym poczuciem humoru, z takim umiejętnością radzenia sobie ze stresami, chyba nie miała stresu w ogóle, uprawia ogródek, zdrowy tryb życia i u niej było pH 7,4, granat. I drugi pasek to był u dość znanej postaci, dla was akurat to nazwisko nic może nie powiedzieć, u pana Jacka Jasiona. Serdecznie Jacka pozdrawiam. Jacku, kiedyś byłem u niego pod Płockiem, a to jest człowiek, pierwszy raz się o tym dowiedziałem, jest znanym po prostu no, człowiekiem, który uprawia sztuki walki, kickboxing. I kiedyś, jak po raz pierwszy pojechałem do niego, nie wiedziałem, kto to jest i tak dalej, tylko widziałem faceta, który jest dobrze zbudowany, taki sprężyście chodził. Nie domyślałem się, o co chodzi, ale bardzo mi się to spodobało. No i badanie pH porannego moczu i tak dalej, granatowy pasek. Więc ja do jego żony pytam jego żonę, mówię, e, proszę pani, czy pan Jacek przypadkiem nie miał problemu z nerkami? Zaraz o tym będę mówił. Mówi, nie, Jacek jest wybitnie zdrowy. No właśnie widzę, że taki raczej suchy, sprężysty. No Jacek jest sportowcem. A jaką dyscyplinę uprawia? Sztuki walki, kickboxing. Jest mistrzem w tej dziedzinie. Widziałem jego kilka walk, no nie na żywca, że tak powiem, live, tylko na filmach. Jest naprawdę świetny. Mając swego czasu 40 kilka lat, zdobył tytuł mistrza Europy, jak dobrze pamiętał. Pokonał młodszego o 20 lat zawodnika bez problemów. I okazuje się, że też jest wegetarianinem, odżywia się bardzo zdrowo. Aha, dlatego 7,4. I teraz druga jest sprawa, druga grupa ludzi, którzy mogą mieć na starcie, więc ta pierwsza grupa to jest grupa bardzo zdrowych ludzi, a druga grupa to już ludzi bardzo schorowanych. Ci, którzy mają problemy z nerkami. I teraz o co tu chodzi? Chodzi o to, otóż o to, że jeżeli ma się problemy z nerkami, a nerki oczyszczają krew z tych wszystkich kwasów i tak dalej i wyrzucają te kwasy i rano mocz powinien być najbardziej kwaśny, więc często są te żółte papierki, ale jeżeli jesteśmy zakwaszeni, mamy odpowiedni zapas alkaliów, czyli zasad w organizmie, to wówczas paski będą powiedzmy te 7,7,4, no może blisko 6,5. To w takim przypadku, kiedy mamy problemy, nerki źle filtrują krew, zostają wyrzucane zasady amonowe, zaraz ten temat troszeczkę rozwinę. Te zasady amonowe
no generalnie amoniak. Jeżeli ktoś wie, jaka jest woń amoniaku, to jest taka dusząca, oj, okropna. Więc te zasady amonowe są wyrzucane razem z moczem. To są zasady alkalia. One barwią pasek na granat, a kwasy zostają w organizmie. I to powoduje, że organizm, przepraszam za wyrażenie, nadal żre nerki, czyli niszczy nerki, i postępująca jest akcja destrukcji nerek, które tym bardziej nie potrafią przefiltrować tego wszystkiego, i to jest błędne koło. I miałem takie przypadki, kilka takich przypadków, że no widzę po wyglądzie, po twarzy, po palcach, opuchnięte palce i tak dalej, od razu wyszło, przyniósł mi buteleczkę ze swoim moczem, otworzyłem korek. Woń była taka, że słoń by padł, od razu amoniakiem, bardzo silnym takim amoniakiem, no charakterystyczna woń niejednokrotnie. I charakterystyczna, przepraszam, ale że tak powiem, ale to jest to pewien obraz, zwłaszcza takich panów ze środowisk bardzo zaniedbanych, no, którzy często popuszczają, te spodnie są no, już cuchnące i tak dalej, charakterystyczna taka woń. Oni mają zniszczone nerki, piją alkohol, odżywiają się byle czym i są potwornie zakwaszeni, więc ten amoniak po prostu wychodzi i to wszystko cuchnie. No takie jest życie, tu nic nie będę po prostu ukrywał, ubierał w jakieś ładne słowa. Więc jeżeli ktoś ma problemy z nerkami, piasek w nerkach, stany zapalne nerek, jakieś zapalenia kłębuszków nerkowych i tak dalej, może być tak, że na starcie już będzie 774. I co wówczas? Oczywiście tym bardziej trzeba po prostu odkwaszać się. Dlaczego? Dlatego, że to zakwaszenie spowodowało zniszczenie nerek. I te problemy. I w tym momencie, kiedy zaczniemy się odkwaszać, no najlepiej byłoby zastosować taką kompleksową kurację wspomagającą organizm. Podkreślam, ja akurat wiecie doskonale, że robię taki program i to nie jest żaden program, który ma coś wspólnego z medycyną, z leczeniem. Ja nie jestem lekarzem, nie leczę ludzi, nie zajmuję się leczeniem. Po prostu udzielam informacji przede wszystkim, co można ze sobą zrobić, jak zastosować taki program, co jest w tym programie, jak to wszystko brać i tak dalej, i tak dalej. A więc bazujemy na tym, żeby wzrastała świadomość ludzi, a to wy podejmujecie decyzję, czy chcecie skorzystać z takiego programu, czy też nie. To już nie moja jest sprawa. Jeszcze raz powtarzam, ja udzielam informacji. I w związku z tym, jeżeli taki człowiek, który ma problemy z norkami, zastosuje taką kurację, gdzie jest między nimi odkwaszanie organizmu, to przez ciągu 2-3 tygodni te paseczki z tych granatów zaczną zmieniać kolor na lekko żółty, o tak jak tutaj, i później z powrotem pójdzie, te kolorki zaczną się zmieniać na granaty. Dlaczego? To będzie oznaczało ten kierunek do żółtego, że nerki podjęły już pracę, zaczynają pracować prawidłowo, i w tym momencie prawidłowo oczyszczają krew, czyli wydalają kwasy, które nie zostają już w organizmie, i później z powrotem następuje już alkalizacja organizmu, prawidłowo wszystko następuje i sprawa załatwiona. Jeszcze raz powtarzam, badanie pH porannego moczu powinno następować od razu po przebudzeniu na czczo, czyli tak samo jakbyśmy nosili mocz do laboratorium. Natomiast kiedy już zjemy śniadanie, to mniej więcej po 2 godzinach, jeżeli nawet na początku mielibyśmy na przykład 6,5 czy 5,5, to mniej więcej po 2 godzinach od zjedzenia posiłku ten mocz może już mieć wartości 7,2, 7,0, może 6,8 i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego mówię, badanie na czczo takiego moczu i kilka razy w ciągu tygodnia. Najlepiej przez 7 dni w tygodniu mamy jakoś po prostu średnią i można już pewne wnioski po prostu z tego wyciągać. I teraz co dalej? I oczywiście trzeba robić wszystko, żeby utrzymywać to pH porannego moczu na poziomie tego 7,7,4, czyli żeby paski były w miarę granatowe cały czas. W jaki sposób można to zrobić? Oczywiście odkwaszanie, wielokrotnie o tym mówię, to jest zmiana w ogóle sposobu myślenia o sobie, zmiana swojego stylu życia, czyli przede wszystkim zmiana jedzenia, więcej produktów zasadotwórczych, a nie kwasotwórczych, a więc wyeliminować nadmiar mięsa, wyeliminować nadmiar kawy, wyeliminować nadmiar słodyczy, słodkich napojów,
wprowadzić więcej ruchu. Nie mówię, że uprawiać sport jakiś wyczynowy, nie wiadomo jaki, ale na przykład codziennie wieczorem wyjść na pół godziny, powiedzmy, spacer. Dlaczego nie? Wolny spacer, dotlenić się, więcej ruchu, jakaś poranna gimnastyka, nie szaleństwo, nawet 5 minut takiej gimnastyki na leniucha, że tak powiem. Kiedyś o tym mówiłem w jednej z audycji. To są bardzo proste jakieś ćwiczenia, rozruszać się, więcej ruchu, więcej chodzenia. Jeżeli mamy nawet sklep w odległości około pół kilometra, kilometra, to przejdźmy się po prostu piechotą, a nie jedźmy samochodem. No to weźmy najwyżej rower i pojedźmy rowerem, a więc ruch. Dodatkowo zmiana sposobu myślenia o sobie, otaczającym nam świecie. Przestańmy kwękać, dlatego że to powoduje stresy jednocześnie. Ciągle się zamartwiam. Zamartwianie to są stresy, a stres jest czynnikiem wybitnie kwasotwórczym. Wiele osób się już o tym przekonało. Możecie mi wierzyć, możecie nie wierzyć, możecie to przyjąć, możecie nie przyjąć. To nie jest moja sprawa, ja tylko mówię to, co wiem i chcę powiedzieć, że czasami ktoś gdzieś na jakichś forach oczywiście próbuje dyskutować no w taki nie za bardzo mądry sposób, więc ja mu piszę po prostu: rozumiem, pan pisze co wie, a ja wiem co pisze, bo wiem co pisze. Za długo w tych tematach siedzę, mam po prostu znaczną praktykę, masę, dosłownie tysiące doświadczeń różnego rodzaju, więc wiem o czym mówię. I tutaj jeszcze jedną sprawę trzeba wyjaśnić dotyczącą różnego rodzaju badań, które są prowadzone nad tymi wszystkimi sprawami. I teraz chcę powiedzieć, bo no, sporo jest tej literatury, czytam różnego rodzaju prace naukowe i widzę, jak niejednokrotnie prace naukowe, wszystkie doświadczenia, wszystkie badania są robione wybitnie uczciwie, bez żadnych przekrętów i wyciągnięte są wnioski e, dziwne. Dziwne to tak, jak mówiłem w jednej z audycji o doktorze niemieckim panu Bertoldzie Kernie, który mówił, że istnieje acydemia, może dojść do zakwaszenia, silnego zakwaszenia lewej komory serca i następuje śmierć. Śmierć, która dotyczy wielu na przykład młodych zawodników, pozornie zdrowych. Zawał serca, sekcja potwierdza, jest skrzep, a więc gdzieś tam oderwał się skrzep, powędrował z naczyniami krwionośnymi, przytkał aortę, zatrzymało się serce. Bo jest widoczny skrzep. Ale okazuje się, że ten młody człowiek, młody zawodnik nie miał w ogóle żadnej miażdżycy, śladu miażdżycy. Skąd powstał skrzep? A więc błędne wnioski wysunięto. Najpierw zatrzymało się serce, zatrzymała się krew, powstał skrzep, a nie odwrotnie. Skrzep gdzieś się oderwał. Skąd się oderwał? My tylko widzimy ten skrzep i wyciągamy błędne wnioski. I jest drugi taki przykład. Przepraszam, że teraz będzie to trochę po bandzie. Taka była złośliwa anegdotka o pewnym radzieckim dawniej uczonym, który stwierdził, na pewno znacie tę anegdotkę, ten kawał taki złośliwy bardzo, o radzieckim właśnie naukowcu, który w badaniach stwierdził, że mucha ma narząd słuchu w nogach. A więc jeżeli złapał muchę i ona ma 6 odnóży i mówi: mucho, chodź, ona chodzi, jest ok. Wyrwał po 2 nóżki, mucho, chodź, mucha chodzi. Ok, jak wyrwał wszystkie nóżki, mucho, chodź, mucha nie chodzi, więc wniosek był jednoznaczny: aha, to znaczy, że mucha nie słyszy już, bo nie słucha komend. A więc w nogach, w stopach, w odnóżach tej muchy mieściły się narządy słuchu. No to więc to ilustruje oczywiście w przerysowanej, złośliwej formie, jakie wnioski z badań są wyciągane i do czego zmierzam. Otóż chcę powiedzieć, że wszystkie nasze problemy związane z dną moczanową, mówiłem to już w audycji o tym, że nie mogę pewnych rzeczy zrozumieć. A więc jak to rozumieć, ta audycja była? A więc wszelkie nasze problemy związane z dną moczanową, z kamicą nerkową, kamicą woreczka żółciowego, piaskiem w nerkach,
kamieniami nerkowymi, stanami zapalnymi nerek i tak dalej, i z wieloma innymi chorobami, ponad 70 chorób, to są problemy związane z zakwaszeniem organizmu. I teraz co wychodzi z badań? Na przykład z badań okazuje się, że oczywiście nerki cały czas filtrują krew i usuwają słabe kwasy poprzez nerki, ale czasami tych kwasów jest tak dużo, tych jonów wodorowych jest tak dużo, że organizm ma systemy obrony i w celu utrzymania tego słabego poziomu alkaliczności krwi, przypominam, średnio 7,365, więc żeby utrzymać ten słaby poziom alkaliczności krwi, bo to jest niski stopień alkaliczności, to musi usuwać na bieżąco kwasy, ale one są słabe. Natomiast jeżeli tych kwasów jest więcej, o większym stężeniu, czyli więcej jonów wodorowych H+, przypomnę, to organizm musi coś z tymi jonami zrobić i po prostu następuje zużywanie tych jonów wodorowych H+ do wytwarzania amoniaku, który jest po prostu wydalany przez nerki, ale jest silnie zasadowy. I co wówczas od razu widać? To, o czym ja mówiłem. Jeżeli nerki już nie dadzą rady prawidłowo filtrować krwi i w dodatku organizm zaczyna wytwarzać zwiększone ilości amoniaku, żeby wydalić te jony wodorowe, ich jest tak dużo, to je wydala w postaci amoniaku, mocz jest silnie cuchnący, papierki są granatowe, ale czy to oznacza, że wydalone zostały wszystkie te jony wodorowe? Otóż nie, kompletnie nie. I teraz w badaniach wychodzi, że mocz jest silnie zasadowy i przy okazji okazuje się, że jest dna moczanowa, że powstaje kamica nerkowa, że wiele innych problemów, że jest no, po prostu stany zapalne nerek i wysnuwa się wniosek, że w związku z tym to wysokie pH jest przyczyną tych problemów powstawania kamicy nerkowej. I czytam wiele prac naukowych i proszę Państwa, no ja nie jestem fachowcem, nie jestem chemikiem, ale już słyszałem o tylu różnych przypadkach tego typu, że nie mogę tutaj spokojnie po prostu nad tym przejść do porządku dziennego, dlatego że to jest wyciągnięcie błędnych wniosków z tych świetnie zrobionych doświadczeń. To jest przykład z muchą. Wyrwane wszystkie 6 nóg, mucho chodź, mucha nie chodzi. Bzdura po prostu nad bzdurami, tak prawdę mówiąc. A więc po prostu błędne myślenie, błędne wnioski. Bardzo dużo jonów wodorowych, które zostają w organizmie. Część zostaje wyrzucone w postaci jonów, znaczy amoniaku. Paski, jeszcze raz powtarzam, zabarwione na granat. No jesteśmy odkwaszeni. Albo mocz jest silnie zasadowy i powoduje kamicę nerkową. Nie, bzdura nad bzdurami. To właśnie zakwaszenie, to obecność dużej ilości jonów wodorowych powoduje zakwaszenie, a ten pomiar jedynie to świadczy o zupełnie czym innym. Potwierdza tylko tą zasadę, że jesteśmy bardzo silnie zakwaszeni. I myślę, że to już doskonale rozumiecie. I tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać, bo wielu z Was pyta o między innymi dietę keto i tak dalej, ale na ten temat myślę, że powstanie może nie jedna nawet audycja. Postaram się zrobić wywiad z bardzo ciekawą osobowością, osobą, człowiekiem, która no, ma bardzo ciekawe spojrzenie na ten temat. Myślę, że ma ogromną wiedzę. I teraz więc dieta keto. W diecie keto przede wszystkim stosuje się, eliminuje się praktycznie węglowodany, zwłaszcza prosta, więc bułeczki, jakieś tam ciasteczka, chlebusie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przestawia się na duże ilości tłuszczu, jako raz, że ja od razu powiem, że nie jestem specjalistą diety keto, więc ja tutaj stosuję pewne uproszczenia, więc po prostu dochodzi do tego, znaczy chodzi o to, że tłuszcze są źródłem energii, ale uwaga, otóż tłuszcze przy bardzo nikłej podaży węglowodanów, mam na myśli złożone węglowodany, a więc na przykład nie bułeczka, mąka, ale raczej kasze, pełne kasze,
pełnoziarniste kasze, więc wtedy, kiedy mamy jednak nikły podaż węglowodanów, to dochodzi do niecałkowitego spalania lipidów, czyli tłuszczów. W wyniku tego powstają na przykład kwas, powstaje acetylooctowy i hydroksymasłowy i w związku z tym, a one powodują nasilone zakwaszenie organizmu. I do pewnego momentu ta dieta keto może spełniać naprawdę znaczy dawać rewelacyjne efekty, czuje się lepiej, to są takie początki, natomiast w dłuższym czasie może dojść do problemów. Podobnie jest na przykład z dietą pana Dukana, gdzie on postulował dużo białka. Białko, 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 bo białko powoduje przyrost mięśni, a więc im więcej mięśni, tym szybciej spalamy tłuszcz, ale ludzie, jak to ludzie, tak samo z dietą keto, tak samo z innymi rozwiązaniami, często wybierają tylko to, co im najbardziej pasuje, tylko z całego tego koszyka wybierają tylko jednego grzyba, a nie kilka różnych innych roślin, przykładowo, i w związku z tym tylko jedzą białko. Białko powoduje silne zakwaszenie, jeżeli nie jest zrównoważone minerałami, zwłaszcza cytrynianami, węglanami. Białko to nadmiar gnije, silnie zakwasza organizm i niszczy nerki. I teraz na pewno słyszeliście o tym, że pan Dukan został podany do sądu, chyba odebrane zostały mu prawa, wykonywanie zawodu i tak dalej, bo wielu ludzi zniszczyło sobie po prostu tą dietą nerki, a miało być tak dobrze. I nie wiem, czy jest winny pan Dukan, czy twórcy diety keto, czy i raczej przyczyna leży w nas, którzy nieprawidłowo to po prostu stosują. Powiem tylko o tym, że ja przecież od praktycznie 2013 roku prowadzę taki kompleksowy program zdrowia, o czym już wiecie, który bazuje na kompleksowej suplementacji, obejmuje takich 5 najważniejszych obszarów wpływania na organizm. Odkwaszanie, czyli domineralizowanie, regulacja pracy trzustki, czyli w ogóle regulacja poziomu cukru, insuliny, wzmocnienie naczyń, oczyszczanie naczyń krwionośnych, rewitalizacja flory bakteryjnej, dożywienie komórek i tak dalej. 5 takich obszarów. Oczywiście mycie wewnętrzne organizmu, a więc picie specjalnej mieszanki ziołowej, herbatki, która zawiera tam chyba 7 czy 8 różnych składników bardzo prozdrowotnych, plus picie czystej wody. To wszystko działa świetnie na organizm, ale zdarzało się tak, że proszę pana, ta kuracja nie działa, nie mogę się w ogóle odkwasić. No i muszę zadać szereg pytań, analizować, o co chodzi. Miałem taki przypadek kiedyś w Świetlicach. Pan mówi, to nic nie działa. No i ja nie wiem, o co chodzi, dlaczego nie działa. Mówi, to proszę pokazać mi tabelę pH porannego moczu. A co to jest? Ja mówię, no zaraz, mówiliśmy. Dostał pan arkusz, żeby wpisywać codziennie pH, te wyniki z paseczków. A więc jeszcze raz powtarzam, jakie są kolorki, jakie są liczby. Mówi, ja panie, ja nie mam czasu tego robić. Ja mówię, zaraz, to pan nie sika? Nie, ale będę terwał te paski i tak dalej. Od tego się zaczęło. Ja mówię, dobrze, a ile pan łyka akurat takiego produktu ProBalance, minerały? Tego, a co to jest? No takie białe, mówię, drażetki. No tyle, ile pan podał. Myślę, Boże mój, to niemożliwe w takim razie, żeby on był zakwaszony nadal, bo kazałem mu zrobić wcześniej siusiu i okazało się, że on jest bardzo silnie zakwaszony. Ja mówię, a ile ja powiedziałem? No 2, 3 dziennie. Siedziała z boku koleżanka, na której rzecz po prostu pracowałem. Mówi, Edytka, czy słyszysz, co ten pan mówi? Czy ty słyszałaś kiedykolwiek, żebym ja komukolwiek zalecał 2, 3 zaledwie drażetki dziennie tego suplementu? Więc ona ledwie zdusiła śmiech. Ja mówię, ile, Edytko, polecam codziennie w przypadku takiego pana? No, proszę pana, pani Tadeuszu, 20, 30 sztuk. Tak, w kilku porcjach, więc na przykład 4 razy po 5 specjalny suplement, specjalny kompleksowy zestaw minerałów zawierający wodór węglany, cytryniany i tak dalej, który rewelacyjnie po prostu odkwasza organizm i tak dalej. No i wiecie, i to jest na zasadzie, ale ja tu kurację mam, no stoi na półce. Albo tak, tak, ale ja stosuję tylko to, bo tamto to mi nie smakuje, to jest nie takie niedobre. No więc widzicie sami, że z tym po prostu są często problemy. No i co jeszcze na koniec? Słuchajcie, powiem.
Otworzyłem wam troszeczkę sezam z tą całą wiedzą. Możecie to zastosować. Jeżeli ktoś z was będzie miał jakieś pytania, to możecie się skontaktować. Postaram się podać namiar na mnie na Messengera, albo po prostu możecie pisać na moją pocztę na Gmailu książki Janusz Dąbrowski @gmail.com, czyli ksiaski Janusz Dabrowski, bez żadnych spacji, bez kropek, bez niczego, @gmail.com. Gmail, przepraszam, z was trochę kpię. Nie z was oczywiście, sobie lubię żartować i tyle. Ale po prostu też podam namiar akurat na siebie, na pocztę, więc bardzo łatwo można się skontaktować i sprawa załatwiona. Cóż, na tyle dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Życzę wam zdrowia, życzę wam rozwoju świadomości i szerzcie dalej tę wiedzę, dlatego że już od wielu lat moja taka idea fix, dawać ludziom wiedzę. Czy oni z tego skorzystają? Nie wiem. Wy na pewno. W różny sposób. Nawet jeżeli zaczniecie pić więcej czystej wody, jeżeli zaczniecie się ruszać, jeżeli troszeczkę przestaniecie pić na przykład po 3 kawy dziennie, skończy się na jednej kawie dziennie, to już będzie dobrze. Jeżeli przestaniecie pić Coca-Colę i wypijecie ją od wielkiego dzwonu, wielkiego święta, to już będzie bardzo dobrze. Jeżeli ktoś chce zastosować ten kompleksowy program zdrowia, to po prostu piszcie. Udzielę wam więcej informacji, pomogę wejść do tego programu, powiem jak i co. Nie ma żadnego problemu. Nie biorę pieniędzy za żadne konsultacje. Po prostu pomagam ludziom jak tylko się da. Oczywiście też nie za darmo, ale to nie oznacza, że wy macie za to, ktokolwiek ma za to po prostu zapłacić. To nie o to chodzi. Wszystkiego najlepszego wam życzę. Cześć, trzymajcie się dobrze, zdrowo. To byłoby tyle na dzisiaj. Papatki.